widzą Państwo taką nyskę, przy której są widoczne dwie liny. Ten Mercedes został przyczepiony do tej nyski i proszę Państwa, na znak dany przez reżysera. Oczywiście efekty dźwiękowe robią swoje i my wierzymy, że to tak jest. Na znak dany przez reżysera ten Mercedes został kilkanaście metrów pociągnięty. Dzień dobry Państwu, witam na spacerze, na wycieczce filmowej z cyklu Kamera, akcja, przygoda Wrocław. Urząd Miejski Wrocławia nam to wszystkim zafundował. Proszę Państwa, śladami Klossa po Wrocławiu. I zaczynamy przed hotelem Monopol, a tak naprawdę przed nocnym lokalem pod Złotym Smokiem w Berlinie. Pierwsza część naszego spaceru będzie przebiegała śladami najbardziej wrocławskiego odcinka Stawki większe niż życie. Realizowano ten serial przez 1,5 roku. Podzielono to na 3 części. Dzisiaj mówi się sezon. Wtedy nie było takiego pojęcia. Sezon jest jeden, 18 odcinków. Ten najbardziej wrocławski odcinek, czyli Zdrada, to jest Berlin. To jest oscarowa rola naszego miasta. W samym Berlinie jako takim też się filmy, proszę Państwa, kręci, ale takiej tkanki, jaka jest tutaj, nie ma nigdzie indziej. No skoro nocny lokal pod Złotym Smokiem, co się działo w tym lokalu, to Państwu za chwilę powiem, jak odejdziemy kawałek, ale zajrzyjmy sobie. Proszę Państwa, o wchodzeniu do hotelu Monopol dzisiaj szczególnie w ogóle nie ma mowy. W czasach, kiedy serial był kręcony, był to hotel, który prowadził Orbis. Było takie przedsiębiorstwo turystyczne i te najbardziej ekskluzywne lokale prowadził Orbis, hotel kategorii pierwszej. Proszę Państwa, obiekt, który w tym miejscu stoi od 1892 roku. No ale nie można było zrobić jednej rzeczy. Tutaj interesuje nas ta witryna. Nie można było zrobić jednej rzeczy. Proszę Państwa, tam w głębi sali, jak Państwo za chwilę, proponuję tak indywidualnie, jak Państwo za chwilę zajrzą, jest taka kolumnada. I tam była ta sala taneczna, w której widzimy Stanisława Mikulskiego i Beatę Tyszkiewicz. Również widzimy tam innych aktorów, którzy zagrali w tej scenie. Eugeniusz Kujawski, wrocławski aktor jako porucznik Schulz. Poza tym, proszę Państwa, oczywiście Ryszard Filipski. I Stanisław Mikulski do końca życia pozostał Klossem. Generalnie chodziło o to, że w przerwie między zdjęciami Stanisław Mikulski grał w kości z członkami ekipy, oczekując na swoje ujęcia. Zdjęcia z udziałem Stanisława Mikulskiego zaczęły się od odcinka Hasło, czyli tego francuskiego odcinka, o którym za chwilę będzie mowa, bo szybko zmienimy plener. Wcześniej Stanisław Mikulski, proszę Państwa, był w Kołobrzegu. I statyści, wrocławianie, generalnie warunek był jeden. Aparycja odpowiednia i taki nordycki wygląd. No i to się udało. Takich statystów było sporo. A ciekawostka jest taka, w serialu słyszymy tango kompozycji Jerzego Matuszkiewicza, a wtedy, kiedy kręcono zdjęcie, jeszcze tej muzyki nie było. Dlatego, proszę Państwa, aktorzy tańczyli też do tanga, tyle że do przedwojennego pod tytułem Już nigdy. Generalnie ruchy się zgadzają. Subskrybuj mój kanał, naciśnij dzwoneczek w opcji powiadamiania o wszystkich nowych filmach. Tutaj także transmisje na żywo, ewentualnie na moim kanale Twitch TV. Tak, do początków lat 60. była kawiarnia pod nazwą Teatralna. W czasie, kiedy realizowano Stawkę większą niż życie, ten lokal już był nieczynny
No niemniej jednak jeszcze nie było tutaj salonu odzieżowego, teraz jest chyba lepiej, prawda? Bo się udało się wyregulować, ja nie będę musiał krzyczeć, a Państwo będą słyszeć. Zatem ten lokal pod nazwą Teatralna już był nieczynny. On funkcjonował do początku lat 60., ale samo miejsce było. Pamiętajcie Państwo o tym, że i dzisiaj realizacja filmu nie jest rzeczą łatwą ze względów logistycznych. A w tych czasach przedinternetowych, przedkomórkowych to wszystko było trudniejsze, chociażby ze względu na konieczność przewożenia i wagę sprzętu. Andrzej Konic i hasło. To też dzieło Andrzeja Konica. No, stosunkowo niewielka odległość od monopolu i mniej więcej ten sam okres. Jakie hasło? Oczywiście w Paryżu. No dobrze, jeśli ktoś proszę, nie zna tego hasła, to znaczy, że nie z tej wycieczki. Z tej grupy, tak jest. Proszę Państwa, to hasło w tym lokalu padło kilkanaście razy. Mianowicie tutaj właśnie widzimy i Eliasza Kuziemskiego, który gra majora Ellerta. Tutaj widzimy oczywiście porucznika von Formana, czyli Leszka Herdegena i wrocławskiego wówczas aktora Edwarda Lindę Lubaszenko. I to on powiedział, że proszę pana, to było kręcone właśnie tu. A tam dalej, gdzie jest dzisiaj dom handlowy w Podwale. Proszę Państwa, Edward Lubaszenko w tej scenie jest przez von Formana prowokowany, bo to już jest no, Ellert poznał to hasło dzięki von Formanowi, do którego tutaj w tej scenie najpierw występuje Leonard Pietraszak. To też, proszę Państwa, no, kawał wielkiego aktora, tak byśmy powiedzieli. Proszę Państwa, jakby na to nie patrzeć, to jest fikcja oparta, jakkolwiek no, pewne wątki są prawdziwe i co ciekawe, te najmniej prawdopodobne. Tę jego rolę w niemieckim mundurze oficera Wehrmachtu będzie oglądał zarówno ojciec biologiczny, czyli Lindę, który mieszkał wówczas w Polanicy Zdroju, jak i ojciec ten, który de facto nim był, czyli pan Lubaszenko. No niemniej jednak z wrodzonym wdziękiem i poczuciem humoru Lubaszenko powiedział, że no, bił się z myślami, kim on tak naprawdę jest, czy Niemcem, czy Rosjaninem. A propos śpiewających aktorów za chwilę, bo my porzucamy miasteczko Saint-Gilles, ale już proszę Państwa w tym odcinku zdrada, w którym pozostaniemy dzisiaj, którego akcja toczy się w Berlinie. Przełożonym Klosa jest admirał w kierunku Teatru Lalek. Proszę Państwa, przy okazji, gdyby nie mieli już Państwo innego pomysłu, pamiętajcie, że zabytkowe tramwaje prowadzone przez różne podmioty i przez Klub Miłośników Transportu Miejskiego i przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia z tego przystanku te tramwaje odjeżdżają. Niektóre płatne, a niektóre bezpłatne. Beata Tyszkiewicz w odcinku Zdrada jest szwedzką śpiewaczką Kristin Kild. I proszę Państwa, my stoimy przed teatrem, w którym bohaterka grana przez Beatę Tyszkiewicz występuje. My tego występu nie widzimy, o nim jest mowa. Widać plakaty reklamujące występ. Zmieniono już tę tablicę, ona przez długie dziesięciolecia, proszę Państwa, wyglądała tak, że widzimy Beatę Tyszkiewicz w takiej sukni eleganckiej z parasolką i jest wielki napis Kristin Kild. Proszę Państwa, Beata Tyszkiewicz nie jest i nigdy nie była aktorką śpiewającą, a właściwie tuż niedługo przed zdjęciami do Stawki Większej niż Życie, jakiś rok, 2 lata wcześniej,
nawet się przymierzała do tego, żeby zacząć karierę wokalną. Kompozytor Andrzej Korzyński wspominał, że jego późniejszy wielki przebój Żółte kalendarze wymyślił sobie najpierw, że będzie to śpiewała kobieta. Przymierzały się do tego dwie osoby, Marta Przybora, córka Jeremiego, czyli znanego poety i twórcy kabaretu Starszych Panów, i właśnie Beata Tyszkiewicz. Nawet dokonano nagrania próbnego i kiedy odsłuchano tę taśmę, Andrzej Korzyński był przy tym nagraniu obecny. Beata Tyszkiewicz stwierdziła, że jednak w kierunku śpiewania nie będzie szła. Ten górny to jest ze stawki, gdzie widzimy Christine Kild, a na tym dolnym widzimy Beatę Tyszkiewicz w identycznej sukni. Ona w oryginale ma kolor różowy, a te takie wyłogi kolor niebieski, ponieważ jest to, proszę Państwa, foto z lalki Wojciecha Jerzego Hasa, który Beata Tyszkiewicz kręciła tu we Wrocławiu kilka miesięcy wcześniej. To jest dalsza część tej sceny. Tu widzimy Beatę Tyszkiewicz. To były zdjęcia nocne. Oczywiście plan był oświetlony, bo inaczej na tej światłoczułej taśmie nic by się nie utrwaliło. Tym właśnie samochodem, Mercedesem, który jest na pierwszym planie, mowa jest o tym, że trzeba uczcić mój ostatni występ. Jedźmy do tej starej budy pod Złotym Smokiem, wsiadają, i za chwilę jesteśmy w Monopolu. Ta podróż za daleka zatem, proszę Państwa, nie była, niemniej jednak w filmie wszystko jest kwestią wyobraźni i my chętnie lubimy się oszukiwać. I proszę Państwa, udajemy się w kierunku siedziby Abwehry w Berlinie, czyli w kierunku Pałacyku. Proszę Państwa, Pałac Szafgoczów, zwany Pałacykiem przez wrocławian i nie tylko. Obiekt niezwykle klimatyczny. Scenografowie stawki większej niż życie, czyli Zdzisław Kielanowski przede wszystkim, ale też jego młodzi asystenci jak Bogdan Sele stwierdzili, że tutaj właściwie żadne adaptacje scenograficzne nie są potrzebne. Były tutaj realizowane, proszę Państwa, zdjęcia nocne, powieszono wiadome flagi, postawiono budkę wartownika i berlińska siedziba Abwehry jak malowana. Proszę Państwa, Kloss przyjeżdża tutaj motocyklem. Czeka na niego porucznik Schulz, grany przez Eugeniusza Kujawskiego, wrocławskiego aktora. Proszę Państwa, Eugeniusz Kujawski i motocykl. Wspominałem Państwu na początku o klubie związków twórczych i to, że Eugeniusz Kujawski został zaangażowany do stawki, zawdzięcza to motocyklowi, a właściwie skuterowi, którym wówczas jeździł. W dodatku szczupły blondyn, zdecydowanie nordycki typ, jakby powiedział Sztetkę, chociaż to nie z tego odcinka. I tak Eugeniusz Kujawski w tym odcinku zagrał. Proszę zauważyć, że tak jak z ludźmi, że pięknemu niewiele trzeba, tak? Odrobinę światła i już ten obiekt gra. Proszę, ten obiekt, jego frontowa część zupełnie dzisiaj inaczej wygląda po pożarze, który wybuchł w 1994 roku. I też mnie zawsze ciekawiło, czy w Berlinie kino Roma w ogóle istniało. Jest, proszę Państwa, taki wrocławski badacz historii kin, doktor habilitowany Andrzej Dębski, który pracuje u nas na uniwersytecie, i zapytałem go kiedyś, czy byłby w stanie ustalić, czy w Berlinie podczas wojny naprawdę istniało kino Roma. I doktor Dębski, jak to naukowiec, powiedział, że nie odpowie mi od razu, ale sprawdzi, bo ma koleżankę, która badała historię kin berlińskich. Od 1953 do 1963 roku takie kino właśnie w Berlinie, i to w jego części zachodniej. I doktor Dębski wysnuł taką hipotezę, że prawdopodobnie któryś ze scenarzystów
musiał, będąc w Berlinie, zapamiętać tę nazwę, a ponieważ jest ona chwytliwa, dla nas wrocławian Roma, no to są oczywiście lody, prawda? Jedne z najsłynniejszych, lodziarnia Roma, i to nie jest żadna reklama, bo kto spróbuje, ten się zakocha. Proszę Państwa, to jest na Dodrze. Ci nadawcy komercyjni, ponieważ Telewizja Polska zawsze żądała bardzo wysokich stawek za licencję na emisję stawki, znaleźli, proszę Państwa, bardzo sprytny wybieg. Zresztą tak samo jest w przypadku Czterech Pancerów. W roku 1969, kiedy stawka była ogromnie popularna, stworzono, proszę Państwa, 6 zestawów dwuodcinkowych i emitowano je w kinach. Czyli z tych 18 odcinków 12 było wyświetlanych w kinach. Na przykład, i to nie w takiej kolejności, jak my znamy, tylko zestawiano raczej odcinki reżyserami, czyli jak Andrzej Konic, to mamy Hotel Excelsior i mamy Café Rose. Jak Janusz Morgenstern, to mamy Wiem, kim jesteś i Ściśle tajnie. Proszę Państwa, i dzięki temu, że przez rok ten serial był właśnie wyświetlany w kinach, prawa do tych 12 odcinków zyskało przedsiębiorstwo państwowe Film Polski. Dlatego, proszę Państwa, ci nadawcy, tacy jak Polsat, TVN i ich kanały, które emitują stawkę, kupują licencję na emisję tego serialu u spadkobiercy tego zespołu filmowego Syrena, który już od dawna nie istnieje. On został zlikwidowany w 1968 roku. Tych opowieści jest znacznie więcej, ale już najwyższa pora udać się na peron Berlin-Ostbahnhof, czyli na nasz główny, który dworcem berlińskim był nie tylko w stawce. Przejdziemy przez ulicę Stawową. Na szczęście podczas remontu nikomu nie przyszło do głowy, żeby to zmieniać. No i kafelki, które pamiętają Breslau. Proszę pamiętać, że wrocławski dworzec powstał w pierwszej połowie XIX wieku, kiedy zaczęła się w ogóle historia kolei na Dolnym Śląsku. Proszę Państwa, powiedzieć, że Stanisław Mikulski był aktorem znanym albo popularnym, to nic nie powiedzieć. Popularność Stanisława Mikulskiego od połowy lat 60. do lat 80., a szczególnie w latach 60. i 80. przechodziła ludzkie pojęcie. Proszę Państwa, pierwsza i ostatnia scena tak naprawdę tu jest główny. Spróbuję Państwu opowiedzieć o realizacji jednej i drugiej scenie. Dwie ciekawostki i pójdziemy stąd, bo z panią automat nie mam szans. Proszę Państwa, pociąg wjeżdża na stację. Andrzej Konic sobie wymyślił, żeby ten parowóz, który ciągnie te wagony tak efektownie, wjeżdża w kłębach pary. No to dobrze, maszynista dosypał węgla, pociąg jechał z kierunku zachodniego, czyli od strony Mikołajowa, i kiedy wjechał tutaj na peron, to te kłęby pary zasnuły cały peron i koniec po ujęciu. Przerywamy, cofamy, dopiero za trzecim razem udało się tę scenę nakręcić. Natomiast Anna Seniuk, która zagrała właśnie w tej scenie finałowej, ona gra łączniczkę z Krakowa, która tutaj przyjeżdża, a Klos za nią podąża i za chwilę napisy końcowe, to znaczy, że wszystko się udało. No widzimy delikatny ruch pociągu, ale w przypadku filmu wszystko jest kwestią fikcji i tego, czy my w to wierzymy. Wierzymy. Okna wagonu są zasłonięte, porusza się, czyli pociąg jedzie. A ale trochę w wersji rekonstruowanej w HD to trudno uwierzyć, bo jak otwierają niemiecki wagon, zauważyłem napisy po polsku coś nie palić czy coś takiego. Bardzo małe, ale były. Proszę pana, to widać nawet nie w wersji HD, i to widać tutaj na głównym, więc no oczywiście zmieniono PKP na koleje Rzeszy. Proszę pamiętać, że ten tabor i kolejowy, i tramwajowy przecież o ile go nie wywieziono w kierunku niezachodnim, no to został przejęty, tak? Kiedy ta akcja tutaj na peronie Berlin-Ostbahnhof nie udała się, Fritz Schabe
razem z Christine Kild, czyli z Beatą Tyszkiewicz. No, widzimy ich tutaj właśnie przed tym bocznym wejściem na perony i za chwilę odjeżdżają Mercedesem tak elegancko. Panna Kild mówi, że za chwilę ma występ w teatrze. Ja Państwu to zdjęcie pokażę dwukrotnie, ponieważ nieoczekiwanie Andrzej Konic i członkowie ekipy natrafili na niespodziewany problem. Okazało się, że Ryszard Filipski wówczas nie tylko nie miał prawa jazdy, ale nie potrafił prowadzić samochodu w ogóle. No i co tu zrobić? On jest kierowcą i mają odjechać, tak? Dlatego, proszę Państwa, Andrzej Konic wpadł na taki pomysł. Tutaj widzą Państwo taką nyskę, przy której są widoczne dwie liny. Ten Mercedes został przyczepiony do tej nyski i proszę Państwa, na znak dany przez reżysera, oczywiście efekty dźwiękowe robią swoje i my wierzymy, że to tak jest, na znak dany przez reżysera ten Mercedes został kilkanaście metrów pociągnięty. Jak będą Państwo to dzisiaj wieczorem oglądać, to Państwo nie uwierzą, bo to wygląda zupełnie naturalnie. To jest operator Antoni Wójtowicz, czyli autor tych zdjęć. Jak wygląda budynek dyrekcji PKP, wówczas to była Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych we Wrocławiu. Proszę Państwa, też budynek nie wymagający specjalnych aranżacji, prawda? Zamiast tego symbolu kolejowego, czyli koło ze skrzydełkami, powieszono godło niemieckie, postawiono budki strażnicze, stoją tutaj motocykle, którymi ci wartownicy przyjeżdżają i tyle. I mamy siedzibę Gestapo. Subskrybuj mój kanał, naciśnij dzwoneczek w opcji powiadomienia o wszystkich nowych filmach. Tutaj także transmisje na żywo, ewentualnie na moim kanale Twitch TV.